Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę Wam kolejną nowość sierpniową z serii Technik. Jest to zestaw 42212 Ferrari FXX, składa się z 897 elementów i kosztuje katalogowo 270 zł, ale już w tej chwili w przedsprzedaży widziałem ceny poniżej 200 zł. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, że będzie silnik V12 z ruchomymi tłokami, jest też grafika z gry Asphalt Legend, więc zapewne ponownie dostaniemy tutaj jakiś kod. W środku znajdziemy 6 ponumerowanych woreczków z klockami. W czwartym worku zauważyłem element z nadrukiem. Ciekawe, czy będzie takich elementów więcej. Dodatkowo mamy woreczek z oponami, dwie wąskie, dwie szerokie, dosyć spory blankiet naklejek, kod do gry. Ja z niego na pewno nie skorzystam, więc Wam tutaj go pokazuję. W instrukcji nie mamy żadnego wprowadzenia. Kroków jest 318. Tutaj mamy powtórkę grafik, które są z tyłu pudełka. Tutaj mamy porównanie prawdziwego Ferrari z tym z klocków. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I jestem na początku drugiego etapu budowania i mamy już skonstruowany układ kierowniczy. Najpierw podepnę sobie tutaj dodatkowe uprowadzenie, żeby było mi łatwiej Wam to pokazać. Tutaj mamy wyjście do sterowania skrętem z pozycji dachu. Następnie mamy tutaj zmianę kierunku, przejście do czarnego koła zębatego, a tutaj mamy odwróconą zębatkę. Na pierwszy rzut oka wygląda ten skręt solidnie. Nie widzę tutaj jakiegoś większego luzu. I skończyłem drugi etap budowy. Jest on bardzo gęsty, bardzo ciekawy. Jak widzicie, praktycznie nie ma tutaj wolnych przestrzeni. I mamy już gotowy napęd. Jak widzicie, na tylnej osi jest dyferencjał, do którego bezpośrednio są podpięte tłoki. Ale z kolei koła nie są podpięte bezpośrednio do dyferencjału, tak jak to zawsze bywa, tylko mamy jeszcze dodatkowe podniesienie prędkości poruszania się tłoków. Po obu stronach mamy błękitne koła 20, do których podpięte są granatowe koła zębate 12 i dopiero one łączą się za pomocą aksli z dyferencjałem. I Ferrari jest już gotowe. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Fenomenalny proces budowy, bardzo gęsty, mnóstwo technik budowania. Na szczęście projektant nie bał się używać tutaj również elementów klasycznych, dzięki czemu ten proces budowy był jeszcze ciekawszy. Czasami, momentami przypominał ten ze Speed Champions. Jest sporo drobnych elementów, jak również mocowań w trudno dostępnych miejscach, więc osoby, które mają wielkie paluchy jak ja, czasem podczas budowy mogą tutaj puścić wiązankę. Nie spodziewałem się, że tak będzie, ale finalnie mogę powiedzieć, że ten proces budowy jest dużo ciekawszy niż w Bronco. Jeśli chodzi o wygląd, to na żywo to Ferrari mi się bardzo podoba. Oczywiście jak u wielu poprzedników najgorzej tutaj wygląda przednie nadkole. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Lego w końcu coś tutaj wymyśli, stworzy jakiś element. Jak zawsze w przypadku samochodów sportowych w tej skali najlepiej prezentuje się tylna część. Bardzo fajny pomysł na umieszczenie świateł na tym giętkim elemencie. Bardzo podobają mi się również te lusterka. Jeśli chodzi o funkcję, to oczywiście mamy skręt. Działa on tutaj bardzo dobrze. Praktycznie
nie ma luzu, tak jak to było w przypadku Bronco. Tylną część możemy sobie otworzyć. Mamy podpórkę, a w środku możemy obserwować silnik V12. Bardzo fajnie, że tutaj te okolice silnika mamy wytajlowane. Mamy też otwieraną przednią maskę. Tutaj możemy sobie schować element do sterowania skrętem. Są otwierane drzwi, które się unoszą i odchylają. Sam proces budowy tych drzwi jest świetny. Przez to, że są one masywne, to trudno mi pokazać Wam wnętrze, ale w środku mamy po prostu kierownicę i 2 fotele. Nic więcej tam nie znajdziemy. No i cóż, podsumowując, świetny rzut sierpniowy, jeśli chodzi o zestawy z tej półki cenowej. Każdy z nich ma coś nowego, coś, czego nie było u poprzedników. Mówiąc o poprzednikach, mam na myśli oczywiście od momentu pojawienia się Corvetty. Tutaj mamy przednie zawieszenie, tutaj z kolei mamy przełożenia w napędzie. Na pewno padną pytania, czy moim zdaniem Ferrari zdetronizowało Jesko i mówiąc szczerze, na gorąco nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Oba zestawy są moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobry rzut, z czystym sumieniem mogę Wam polecić oba zestawy, i Bronco, i Ferrari. Mam nadzieję, że wszystkie kolejne zestawy w tej skali będą przynajmniej na takim poziomie jak właśnie te 2 modele. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.